Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Dzisiaj nie będę ani testował, ani recenzował auta, które stoi za mną. Dla porządku powiem Państwu, co to za samochód. Jest to Ford Transit Connect. Jeżeli spodziewali się Państwo większego Forda Transita, no to już od pewnego czasu Ford nazywa wszystkie swoje samochody dostawcze po prostu Transit i one potem mają dodatkową nazwę. Jeżeli chodzi o Connecta, jest to ten najmniejszy blaszak, najmniejszy furgon, ale tak naprawdę jest to Volkswagen Caddy. W przypadku Forda Explorera był on zbudowany na Volkswagenie ID4. Jeżeli chodzi o Forda Tourneo, czy Forda Transita, przepraszam, Connecta, jest to auto zbudowane na Volkswagenie Caddy. Ford Explorer wyglądał zupełnie inaczej niż ID4, natomiast jeżeli chodzi o tego Transita, no to jest to auto niemal identyczne zarówno w kabinie, jak i na zewnątrz. Różni się trochę przód, czyli są inne lampy, inny grill, inny zderzak i tyle. Jeżeli chodzi o napęd, mamy tutaj hybrydę doładowywaną z gniazdka, opartą o silnik benzynowy 1.5 TSI. W Volkswagenach jest ona połączona ze skrzynią DSG, w Fordach jest ona połączona ze skrzynią DSG, natomiast w konfiguratorze znalazłem podpis, że jest to skrzynia, która nazywa się PowerShift. No, trudno, żeby napisali DSG, no, ale to taki PowerShift jak... Nieważne. Zanim opowiem Państwu o problemie z tym samochodem, który moim zdaniem jest problemem krytycznym, który powinien spowodować natychmiastową reakcję producenta, dystrybutora samochodów, nie tylko Fordów. Ford tu jest chyba akurat najmniej winny, oni po prostu biorą wszystko z Volkswagena. I jestem też przekonany, że Volkswagen o tym problemie wie, bo po prostu ludzie o tym wiedzą. Już się zgłosiło kilka osób, które po wczorajszym programie, które znają temat, mówią: mam Skodę, mam tak samo, tak? Mam Volkswagena, mam tak samo, pedał leci w podłogę raz na jakiś czas. Czyli to nie jest problem tylko związany z Fordem. Na ten moment tak to wygląda. Natomiast, tak jak mówię, to jest ogromny problem, to jest niebezpieczny problem. Jeżeli myślą Państwo, że ktokolwiek się do tego odniesie i że będzie jakaś reakcja stanowcza ze strony producenta, czy Volkswagena, czy Forda, no to powiem Państwu, że ja nie mam takich złudzeń. Mam wrażenie, że to zostanie olane. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Nie ma tygodnia, by nie zgłosił się do naszej redakcji ktoś, kto prowadzi jakąś wojnę z dealerem, importerem albo z producentem samochodów, no bo kupił i nie jest w stanie z tego korzystać, albo nie jest w stanie z tego korzystać tak, jak oczekiwał. My się w to nie angażujemy, dlatego że nie mamy mocy przerobowych. To jakby wymaga to prawników, wymaga to jeżdżenia. Jesteśmy za małą redakcją, żeby to z sensem zrobić raz na jakiś czas. Jeżeli mamy naprawdę świetnie udokumentowany temat, tak jak z Fordem Bronco na przykład, no to jesteśmy w stanie o tym powiedzieć. Natomiast no nie jesteśmy w stanie rozstrzygać ani interweniować za każdym razem, kiedy ktoś nas o to poprosi. Po prostu nie robilibyśmy nic innego i zresztą to też nie są zawsze takie oczywiste problemy. Niemniej, wczoraj zadzwonił do mnie facet, który reprezentował grupę użytkowników nowego Volkswagena Craftera. Jest z nimi taki problem, że jak się otworzy drzwi przesuwne, potem się je zamknie, oczywiście otworzy drzwi, żeby, nie wiem, coś wsadzić na pakę czy wyjąć, potem się je zamknie, jedzie się dalej, to nagle się okazuje, że ten samochód po otwarciu tych drzwi gdzieś zaczyna zżerać prąd z akumulatora. No jakby spytałem, jakie są oczekiwania pana, czy tej grupy użytkowników tego samochodu względem mojej skromnej osoby. I też niestety wytłumaczyłem, że nagłośnienie tego tematu w niczym im nie pomoże, że zostanie to prawdopodobnie tak samo olane, jak zostanie olany dzisiejszy problem, chociaż naprawdę nie powinien, bo jest naprawdę bardzo niebezpieczny. Dobrze, na czym polega problem? Zauważyłem to 4-5 lat temu, jak pierwszy raz mieliśmy okazję pojeździć Volkswagenem ID3, czyli tym elektrykiem małym od Volkswagena, z którym Volkswagen wiązał takie ogromne nadzieje i który okazał się, no co tu dużo mówić, lekkim niewypałem. Również dlatego, że było to auto niedopracowane. W Volkswagenie ID3 po raz pierwszy spotkałem się z czymś, co wielokrotnie już nazywałem tutaj w programie dwoma pedałami hamulca. Co to oznacza? Że jeżeli rozpoczynamy hamowanie, to mamy bardzo wyczuwalne przejście w postaci lekkiego skoku pedału hamulca pomiędzy hamowaniem rekuperacją, a hamowaniem, kiedy klocki hamulcowe dotykają tarcz hamulcowych. Nie jest to jakoś szczególnie niebezpieczne, jest to po prostu trochę upierdliwe, też dlatego, że nie jest to powtarzalne, czyli to nie dzieje się za każdym razem, tylko co któryś raz mamy taki wyczuwalny skok
gdzie ta podłoga troszeczkę, gdzie ta noga troszeczkę nam jakby mocniej ten pedał hamulca musi docisnąć. To jest też coś, co sygnalizowałem wiele razy, nawet przy takich po prostu hybrydach Volkswagen Golf. Tam było to leciutko wyczuwalne. To był ten test długodystansowy, wielka wyprawa, tak? 400 km, który dla Państwa nagrałem. Golf Kombi 1.5 ETSI. Bardziej wyczuwalne i trochę wkurzające było to w Skodach czy Volkswagenach, w których jest układ PHEV, czyli jest ta hybryda doładowywana z gniazdka. Tam to przejście pomiędzy rekuperacją a hamowaniem klockami hamulcowymi było trochę za bardzo wyczuwalne i za często wyczuwalne i to już było takie jakby problem, tak? Natomiast to, co dzieje się z tym samochodem, to jest katastrofa. I tak jak mówię, jakby to naprawdę powinno natychmiast zniknąć z dróg. To natychmiast powinno zostać wezwane do serwisu i po prostu naprawione. Ale coś mi się wydaje, że oni nie potrafią tego naprawić. Jeżeli potrafiliby coś z tym zrobić, to nie mielibyśmy z tym problemu już od kilku lat. Nie trafiałyby do dziennikarzy samochody, w których raz na jakiś czas znika hamulec. Już Państwu opowiadam, w czym rzecz. No więc jedziemy sobie takim samochodem. Czy to będzie Ford, a nawet nie wiem, czy to jest Forda wina, bo tak naprawdę jest to samochód dostarczony przez Volkswagena, ze skrzynią Volkswagena, z silnikiem Volkswagena. No jest to po prostu Volkswagen Caddy, tyle tylko, że przebrany na zewnątrz w ciuchy Forda. Więc tak naprawdę nawet nie wiem, czy to jest wina bardziej Forda, czy przede wszystkim Volkswagena. Ale powiedzmy, że ja tylko będę wskazywał problem, a nie będę szukał winnych. Wsiadamy sobie do samochodu i jedziemy. Czasem zdarza się tak, że jak wyjeżdżam spod domu tym autem, to na pierwszym skrzyżowaniu, tak zdarzyło się wczoraj, na pierwszym skrzyżowaniu znikają mi hamulce. Czasem jest tak, że jeździmy 30 albo 40 minut i nic się nie dzieje, czyli auto działa prawidłowo. I jest wyczuwalna delikatna różnica pomiędzy siłą, która jest potrzebna do zahamowania, zatrzymania auta. Jest wyczuwalne to przejście pomiędzy rekuperacją a układem hamulcowym. Natomiast raz na jakiś czas szukałem, nie znalazłem zależności, że to na przykład musi być włączona klimatyzacja, albo że musi być ciepło, albo że musi być zimno, albo że muszę szybko jechać, albo że mam naładowaną tę hybrydę, albo że nie. Nie znalazłem żadnej zależności. Natomiast dzieje się tak, że raz na jakiś czas, powiedzmy co 30, co 40 km, czyli w moim wypadku jakieś 3 razy dziennie, bo robię około 100-150 km dziennie tym samochodem, znikają hamulce. Nieoczekiwanie. Dohamowujemy przed skrzyżowaniem, albo stoimy gdzieś w korku, w jakimś snuju i po prostu ruszamy, naciskamy hamulec, żeby auto się zatrzymało i w pewnym momencie pedał leci w podłogę. Pedał leci w podłogę. Udało mi się to nagrać. Proszę zobaczyć, jak to wyglądało. Mam cię. Mam cię. Mam cię. Powiem Państwu jeszcze jedną ciekawostkę. Ostatnio nasz sekretarz redakcji mówi: słuchaj, odebrałem miniaka, wydali go z zastrzeżeniem, że auto jest na akcji serwisowej z powodu znikających hamulców, no ale w tym podobno jest wszystko ok, ale na akcji serwisowej jeszcze nie był. Czy chcesz? No, chętnie bym tym pojeździł, mało tego, chętnie bym nagrał, jak te hamulce znikają, natomiast jakoś nie było mocy przerobowych na ten samochód, więc jeździł tym autem Jarek. Ze 2 czy ze 3 razy zdarzyło mu się tak, że hamulce zniknęły w trakcie jazdy gdzieś na trasie i oddał to w diabły. No ale tam przynajmniej mieliśmy do czynienia z akcją serwisową i producent wiedział, że coś takiego może się wydarzyć. Też oczywiście był to problem związany z rekuperacją i z odzyskiwaniem energii. Jak bardzo jest to niebezpieczne? A jak Państwo myślą? Znaczy przede wszystkim ze 2 razy zdarzyło mi się w trakcie jazdy po mieście, zdarzyło mi się to, że niedużo brakowało, wjechałbym komuś w kufer. Na szczęście za każdym razem, kiedy ten pedał leci w podłogę, to tam zostaje jeszcze centymetr czy 2, który umożliwia nam zatrzymanie tego auta. Więc jakby to nie jest też tak, że ten pedał leci w podłogę i traci hamowanie na chwilę, no ale nie traci go w sposób stały. No, przynajmniej na razie, bo to też nie mamy żadnej pewności, że to się nie popsuje zaraz bardziej, albo że nie ma egzemplarzy, w których na przykład trzeba, nie wiem, 2 razy podpompować, żeby auto zaczęło znowu hamować, albo cokolwiek. Różne rzeczy ostatnio się z tymi samochodami działy, nie tylko zresztą z Fordami, Volkswagenami, ale tak jak wspomniałem, w miniaku to hamowanie na moment potrafiło zniknąć całkowicie.
Czego oczekuję od producenta? Błyskawicznej akcji serwisowej przede wszystkim. I mam nadzieję, że sobie z tym problemem poradzą. Chociaż z drugiej strony oni o tym wiedzą. No przecież to jest niemożliwe, tak? To jest niemożliwe, żeby samochód, w którym raz na jakiś czas pedał leci w podłogę, żeby oni o tym nie wiedzieli. To jest niemożliwe. Oni muszą o tym wiedzieć. Natomiast z jakiegoś powodu zwlekają z ogłoszeniem akcji serwisowej, zwlekają z ściągnięciem tych samochodów do serwisu i z naprawieniem ich. I chyba się domyślam, z jakiego powodu. Oni po prostu nie są w stanie tego naprawić.